Siema, tu wahacz. Volvo zmieniło swoje plany i postanowiło jednak utrzymać przy życiu spalinowe XC90, wyraźnie je zarazem odświeżając i model ten wchodzi powoli na nasz rynek. Ja do jazdy dostałem jeszcze stare wcielenie, którym wybrałem się z Warszawy w Tatry i ponieważ zwykłe testy XC90 są już na kanale, to teraz chciałem dla urozmaicenia bardziej swobodnie opowiedzieć o XC90 na podstawie moich wrażeń z podróży i odnieść się zarazem do zmian, jakie mają zajść w tym modelu i czy którejś z nowości mi w trakcie jazdy brakowało. Jedną rzecz nowemu XC90 trudno będzie poprawić i jest nią komfort podróżowania, bo ten już teraz stoi na bardzo wysokim poziomie i robiąc jednego dnia kilkaset kilometrów naprawdę można to docenić. Przez komfort mam na myśli izolację do toczenia i taką łatwość i płynność, z jaką samochód pokonuje kolejne kilometry. Trudno jest to trochę oddać słowami, ale generalnie ze swoich doświadczeń mogę powiedzieć, że trzeba jednak wydać dużo i kupić duże auto, aby ten efekt osiągnąć i w XC90 jest on obecny i przekłada się na bardzo przyjemne i też relaksujące wrażenia z jazdy, zwłaszcza na drogach szybkiego ruchu. Wpływ na takie odczucie ma też po części fakt, że egzemplarz testowy wyposażony został w opcjonalne pneumatyczne zawieszenie, które może też dostrajać wysokość w zależności od warunków. Na nierównościach zawieszenie radziło sobie naprawdę dobrze, aż nadspodziewanie dobrze, biorąc pod uwagę obecność w egzemplarzu testowym aż 21-calowych felg wymuszających dosyć cienkie opony. Auto dostałem w najbogatszej wersji Ultra, gdzie taki rozmiar obręczy jest standardem, a też można nawet dokupić opcjonalne 22-calowe i osobiście nie jestem tego zwolennikiem. Na dobrej jakości nawierzchni można uzyskać efekt tak zwanego płynięcia po drodze, ale na jakichś dziurach 19 albo 20-calowe koła moim zdaniem byłyby rozsądniejsze, jeśli chodzi o ich zmiękczanie, że też nie wspomnę o spokoju ducha przy wjeżdżaniu na jakieś krawężniki czy w lekki teren, bo w końcu XC90 z trybem offroad i napędem na 4 koła na to pozwala. Nie kusiło mnie to, aby próbować czegoś więcej niż jakaś gruntowa droga, bo też testowanego modelu nie postrzegam jako terenówki. Na utwardzonej nawierzchni, gdzie jednak pokonałem zdecydowaną część jazd testowych, XC90 wypada super. Jeśli ktoś potrzebuje krążownika w długie podróże pozamiejskie i to jest kluczowe, to moim zdaniem czekanie na poliftingową wersję nie jest konieczne. O pozamiejskości wspominałem nie bez przyczyny, ponieważ epizody pokonane na węższych drogach lokalnych, czy też jakieś parkowanie po raz kolejny przypomniały mi, że XC90 mające 495 cm długości i 193 cm szerokości to jednak kawał auta i kupowanie go z przeznaczeniem do jazdy głównie miejskiej to proszenie się o dodatkowy stres gdzieś na parkingach, który jest też w sumie niepotrzebny, bo w ofercie Volvo wciąż jest chociażby XC60, które przy 470 cm długości jest bardziej uniwersalny, a też oferuje charakter zbliżony do testowanego modelu. Na szczęście w XC90 dostaje się bardzo lekko pracującą przy niskich prędkościach kierownicę i przyzwoitą jak na gabaryty zwrotność, co w połączeniu z regularnymi kształtami nadwozia czyni ten model i tak rozsądnie przyjaznym w mieście w porównaniu z częścią bardziej fikuśnie zaprojektowanej konkurencji, no ale gabarytów się nie przeskoczy i przyznam, że w trakcie całej podróży najbardziej dokuczała mi szerokość XC90 na jakichś bardziej lokalnych drogach, a nie długość na parkingach. Testowany model odwdzięcza się za to ilością miejsca w kabinie, bo może on zabrać na pokład aż 7 pasażerów, a gdy dodatkowe miejsca nie są potrzebne, to chowają się one pod podłogą, która jest płaska i w konfiguracji 5-osobowej bagażnik oferuje 680 litrów pojemności z regularnymi kształtami i jest to wartość dająca duży komfort, jeśli chodzi o pakowanie się. W drugim rzędzie XC90 oferuje 3 niezależne siedziska i też miejsca w nim nie brakuje, czy to na nogi, gdy miałem ustawiony przedni fotel pod siebie, czy to nad głową. Z przodu z kolei w testowanym Volvo obecna jest deska rozdzielcza, która wciąż broni się swoim wyglądem i jest to godne uznania, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj do czynienia z modelem debiutującym w 2014 roku, który od tego czasu nie zmienił się w kabinie praktycznie wcale. Chociaż też przyznam, że w nowszych Volvo, na przykład wspominanym XC60, kabiny podobają mi się bardziej i widać, że XC90 był prekursorem tego designu, a później był on udoskonalany. Lifting 90 wprowadzi bardziej smukły i oparty o poziome linie projekt deski rozdzielczej, też lekko wystający i większy ekran środkowy i moim zdaniem nowa wersja wyglądać będzie lepiej w środku, ale zdecydowanie nie byłby to czynnik, który jakoś przekonałby mnie, aby poczekać, jeśli dostałbym na przykład dobrą ofertę na przedlifta, bo w tym obszarze wciąż wypada on ok i design pasuje do charakteru samochodu czy tego, jak wygląda nadwozia.
To samo mogę powiedzieć o oświetleniu kabiny, które jest bogate w różne dekoracyjne elementy, ale są one rozproszone i neutralne, bez krzykliwych kolorów znanych z części konkurencji, które tutaj byłyby po prostu nie na miejscu. Jedyny wyrazisty element to dźwignia zmiany biegów, której podświetlenie tworzy jednak ładny efekt. Również nadwozie XC90 ulegnie zmianie i w tym przypadku znowu uważam, że nowe wcielenie wyglądać będzie lepiej, ale znowu nie oznacza to, że obecnie jest źle. Jest co najwyżej zwyczajnie, bo po 10 latach na rynku w przypadku XC90 nie ma co liczyć na jakiś efekt wow i nawet bogata konfiguracja egzemplarza testowego tego nie zmieni. Mnie testówka wciąż bardzo się podoba, ale dla chcących bardziej wyróżnić się na ulicy po wydaniu takiej fury pieniędzy lepsze będzie zdecydowanie poliftingowe wcielenie. Testowanym Volvo przejechałem się też trochę po zmroku i w takich warunkach na wierzch wyszła kolejna pozytywna zmiana, która zajdzie w tym modelu, ponieważ w nowej wersji zastosowano matrycowe światło LED, z którymi jeździłem już w innych Volvo i które są bardziej zaawansowane niż adaptacyjne LEDy w wersji sprzed odświeżenia. Światła w aucie, które teraz dostałem, opierają się o boczne skrętne strefy i wygaszany środek i ich praca ma zapewnić maksymalne doświetlenie poboczy i nieoślepianie innych kierowców. Rozwiązanie to wciąż wypada w porządku, bo mamy dużą moc świecenia, a skrętność boków pozwala tworzyć całkiem precyzyjny świetlny tunel i jeżdżąc po górach po ciemku, światła te dawały radę, ale jednak matrycowe LEDy, które testowałem w innych Volvo, oferują większą swobodę w wycinaniu poszczególnych stref i są po prostu lepsze. Zatem jest to argument, aby poczekać z zakupem tego modelu, ale znowu nie dyskwalifikujący wersji przedliftingowej. Kolejnym plusem w odświeżonym XC90 może być system multimedialny, który według zdjęć ma dostać oprogramowanie podobne chociażby do tego z elektrycznego EX30, co oznacza duży krok naprzód względem rozwiązania, które dostałem w prezentowanym modelu. Aktualnie system inforozrywki jest swoistym miksem obecnego kiedyś Volvo Sensus, ale zintegrowanego z usługami Google. Owa integracja ma swoje zalety z obecnością wbudowanych map Google na czele, bo wyznaczanie drogi przy pomocy asystenta głosowego z aktualnością tras czy informacjami o korkach online bez konieczności podłączania telefonu to super sprawa i nieraz doceniłem ją podczas omawianej podróży w góry, a jeśli ktoś użytkuje to auto na stałe i podepnie jeszcze swoje konto Google, poinstaluje interesujące aplikacje, to jeszcze bardziej doceni to rozwiązanie. Z drugiej jednak strony sporo dosyć nawet podstawowych rzeczy jak zmiana jasności podświetlenia zostało ukryte w menu, po których trzeba się przewijać i jest to mało wygodne, bo wolałbym jakieś bardziej przystępne przełączniki do najważniejszych funkcji. Brakuje też możliwości np. wyświetlenia obok siebie mapy i informacji o tym, jaka gra aktualnie muzyka, co nie powiem, że jest jakąś tragedią, ale dziwiło mnie, że w sumie tak oczywiste mankamenty ergonomiczne nie zostały rozwiązane w jakby nie patrzeć drogim aucie, gdzie dopłaca się właśnie za lepsze dopracowanie. W nowym XC90 multimedia powinny być zauważalnie lepsze w codziennym użytkowaniu. Rozmieszczenie przycisków na kierownicy w testowanym modelu już teraz jest jednak naprawdę wygodne z multimediami i obsługą komputera z prawej strony i tempomatem z lewej. Na zestawie wskaźników brakuje mi jednak większej funkcjonalności, bo można sobie odpalić mapę, mamy też przejrzysty komputer pokładowy, ale to tyle i jak na w pełni elektroniczne zegary wypada to biednie. Jak nie ma się włączonej mapy, środek wydaje się wręcz dziwnie pusty. Patrząc na zdjęcia, podobne podejście będzie w tym modelu po liftingu. Konfigurator nowego XC90 jest już dostępny na stronie polskiego oddziału Volvo i gdy sobie po nim pochodziłem, to poza matrycowymi LEDami i innymi multimediami nie dostrzegłem za bardzo nowinek technologicznych wprowadzonych w testowanym modelu, co nie jest moim zdaniem niczym złym, bo już przedliftingowe XC90 po doposażeniu oferuje wszystko, czego można oczekiwać w takim krążowniku premium. Struktura cennika pozostaje dla XC90 stała, co oznacza, że wciąż dostaje się 3 półki wyposażeniowe Core, Plus i Ultra i trochę opcji dodatkowych. Nawet brak w standardzie kamer 360 stopni pozostał po staremu i w aucie za ponad 300 000 złotych uważam, że jest to głupia oszczędność. W każdym razie samochód, który prezentuję, doposażony maksymalnie chociażby w rewelacyjne audio Bowers & Wilkins czy masaż foteli, kosztuje około 430 000 złotych. Po liftingu ceny silnika B5 wzrosło 5 000 złotych.
Niestety po odświeżeniu nie ma co już liczyć w XC90 na obecność w gamie diesla, ale w prezentowanym wcieleniu wciąż można auta z tym silnikiem dorwać, co jest bardzo ciekawą opcją w takim autostradowcu i egzemplarz właśnie z dieslem i w bazowej wersji Core można mieć również za 4035 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym i taką ofertę proponuje partner Wahacz TV, firma Carlis Polska. Uzyskać ją można przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%, a wpisując uwagę do zamówienia na stronie kod Wahacz Free można mieć też za darmo podstawiony wybrany samochód pod wskazany adres. Link do strony wraz z kodem jest w opisie filmu. Egzemplarz XC90, który dostałem pod maską, miał układ B5, czyli jedyny nie będący hybrydą plug-in, czy to u kresu obecności na rynku tego modelu przed odświeżeniem, czy po liftingu i mam tutaj na myśli 2-litrową benzynę, która rozwija 250 koni mechanicznych. Poza nią testowane Volvo można zamówić obecnie w wariancie T8, który oznacza hybrydę plug-in, gdzie całość rozwija aż 455 koni mechanicznych. Wariantem T8 jeździłem jakiś czas temu i muszę przyznać, że dodatkowo moc robi tu różnicę, bo wtedy auto było naprawdę brutalne i aż przyznam, było to zaskakujące, biorąc pod uwagę jego rozmiary i ogólny charakter. Wciąż jednak większa moc i elektryfikacja powodują podwyżkę o około 40-50 tysięcy złotych, co nawet przy ogólnej, niemałej cenie samochodu może zniechęcać do dopłaty i decydując się na bazowe 250 koni mechanicznych dostaje się auto, które moim zdaniem, na przykład w trasie, którą ja odbyłem, wypada w porządku, ale trochę zależy tutaj od oczekiwań. Jeśli ktoś liczy na naprawdę ostre reakcje na wciskanie gazu, to lepiej, aby przeliczył, ile pieniędzy będzie musiał dopłacić do hybrydy. Ale ja założyłem sobie, że chcę po prostu na luzie dojechać do celu i przy takim podejściu dynamika jest ok. Tak auto przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Przyspieszenia nagrywałem w trybie Polestar Engineered. Jest to opcjonalny pakiet, gdzie za sprawą modyfikacji w oprogramowaniu podkręcane są parametry silnika, aby był on bardziej wydajny i odzierając to wszystko z marketingowej otoczki, jest to po prostu ładnie nazwany tryb Sport z bardziej wyczulonym pedałem gazu i silnikiem trzymanym na wyższych obrotach, co czyni dla mnie Polestar Engineered na co dzień nieużywalnym, tylko opcją na specjalne okazje. Jako domyślną alternatywę mamy tryb Comfort, gdzie auto przyspiesza płynnie, ale 8-biegowy automat ze strony z silnikiem jest dobrze zaprogramowany, bo nawet lżej wciskając gaz, robi on bez problemów i co istotne sprawnie i bez szarpnięć redukcję do okolic 3-4 tysięcy obrotów, dzięki czemu w takim krótszym, punktowym przyspieszaniu, aby na przykład wskoczyć na lewy pas na drodze ekspresowej, samochód sprawia wrażenie zrywnego i jeździ się bezpiecznie. Nie mówię tutaj, że staje się on wtedy rakietą i znowu wszystko jest kwestią podejścia. Nie ukrywam, że mnie lepiej jeździło się tym modelem z hybrydą T8, ale gdybym miał dorzucić do niej kilkadziesiąt tysięcy złotych, zwłaszcza bez perspektywy ładowania z gniazdka, to bym tego nie zrobił. Tym bardziej, że napęd B5 pasuje też do stylu jazdy, który preferuje XC90, bo mamy w nim płynną pracę układu kierowniczego, która dzięki brakowi gumowatości daje dużą pewność prowadzenia, również na górskich serpentynach, ale zarazem skłania do właśnie płynnego pokonywania kolejnych kilometrów bez większych szaleństw. Pod kątem spalania samochód na drodze ekspresowej S7 Warszawa-Kraków zużywał mi średnio 9,5 litra na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem komputer pokazywał około 8-8,5 litra, w górach trochę więcej, a przy dużym udziale terenu zabudowanego i jeździe po płaskim wychodziło trochę mniej, ale średnio mniej ogólnie niż 8 litrów trudno jest uzyskać. Gdy pojeździłem testowanym Volvo trochę po Warszawie, to zużycie paliwa wynosiło 9,5-10,5 litra w zależności od ruchu. Podsumowując, Volvo XC90 przed liftingiem, użytkowane jako auto do pokonywania międzymiastowych tras, radzi sobie moim zdaniem wciąż świetnie, bo oferuje wszystko, czego oczekuję po samochodzie tego typu. Wariant po odświeżeniu będzie trochę lepszy technologicznie czy ładniejszy, ale moim zdaniem nie są to zmiany sprawiające, że bez dwóch zdań polecałbym czekać. Wszystko jest kwestią ceny, bo w tych samych pieniądzach wolałbym kupić oczywiście nowe XC90, ale gdybym na stare dostał odpowiedni rabat, to wybierając je nie czułbym później wyrzutów sumienia, że nie poczekałem.
I to wszystko, co przygotowałem o XC90. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że film o nim się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania mu łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carli z polskiej ofercie, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!